Jest 11 czerwca 2015 roku. Dzisiaj był wernisaż wystawy końcoworocznej i pomyślałem, że zrobię podsumowanie tego, co wydarzyło się na publikacjach cyfrowych w tym roku. Dokonałem dwóch dużych zmian, które usprawniły działanie zajęć. Po pierwsze, wprowadziłem pracę w grupach. W każdy piątek grupa przedstawiała aktualny stan swojego projektu reszcie studentów i każdy wiedział, co dokładnie inny zespół w tej chwili robi. Po drugie, w tym roku programowanie było nieobowiązkowe, czyli jeżeli ktoś chciał nauczyć się programować, to po pierwsze jest kursownik, w którym wszystko dokładnie opisuje, tam prawie 30 godzin kursów i z CSS-a, i HTML-a, i z JavaScriptu. I oczywiście mogliśmy rozmawiać na zajęciach, ale nie były to zajęcia obowiązkowe. Zacznę od opisu warsztatowych zadań. Jedno z nich polegało na tym, że każdy student i studentka otrzymywali jeden z artykułów ze strony How Stuff Works i musieli przygotować stronę, w której znajdował się tylko i wyłącznie tekst tego artykułu. Tutaj jest przykład zaprojektowany przez Annę Kurdziel. Jest to strona o tym How the Batsuit Works. I mamy typografię, która ma działać na dużym desktopowym ekranie, ale oczywiście oprócz tego musiała być przygotowana wersja mobilna, w której te wszystkie przypisy, dopiski oraz menu musiało być gdzie indziej schowane. I tutaj jest projekt layoutu w wersji mobilnej. Po kliknięciu na menu wszystkie rozdziały znajdują się, są ukryte tak, w tym wysuwanym hamburger menu. Kolejne zadanie, pierwsze grupowe zadanie na semestr letni, to przygotowanie aplikacji do słuchania podcastów. Podcasty to cykliczne internetowe audycje i pierwszy przykład zaprojektowany przez Adama Borowskiego, Asię Mełś, Artura Prymonta i Tomka Zuchniewicza, to pierwszy zespół, to Castabout, który rozwiązał m.in. problem zakładek. W żadnej aplikacji, z której ja korzystałem do podcastów, nie mogłem sobie zapisać konkretnego miejsca, konkretnego punktu wewnątrz aplikacji, wewnątrz danego podcasta. Również rozwiązali problem zapisywania fragmentów podcasta. Kolejnym ciekawą rzeczą, którą wprowadzili w swojej aplikacji, to transkrypt. Kolejnym przykładem aplikacja The Hunt Kasi Kalinowskiej i Alicji Lesiak, które stworzyły aplikacje do słuchania podcastów muzycznych, takich setów DJ-skich, które są zupełnie inne niż podcasty, które mają typowe rozmowy, tak? Albo są audycjami typu This American Life albo Radiolab. Trzeci przykład to aplikacja zaprojektowana przez Jolę Bańkowską, Maję Andrzejewską, Justynę Maślankę i Justynę Mieleszko, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla dzieci, ale to, co widzicie w tej chwili na ekranie, to jest to, co widzi dziecko na telefonie, natomiast dodawanie podcastów odbywa się na innej aplikacji, która jest przeznaczona dla rodziców, czyli rodzic decyduje, jakich podcastów słuchać dziecko samo nie może sobie wrzucić niczego dziwnego. Drugim zadaniem zespołowym, zadaniem na semestr letni było zadanie, które nazwałem Remake i zadanie polegało na wybraniu jednej z gier z lat 70., 80., 90. i stworzeniu współczesnej wersji na telefon. Czyli nie mamy sterowania za pomocą klawiatury, więc już gra będzie zupełnie inna. Mamy za to ekran dotykowy. Pierwszy przykład stworzony przez ten sam zespół, który stworzył poprzednią aplikację podcastową. Gra nazywa się Yeti, polega na tym, że jesteśmy Yeti kleptomanem. To jest oczywiście tylko wstępny prototyp, tu jeszcze dużo rzeczy nie jest animowanych, w ogóle bardzo dużo rzeczy nie jest skończonych. Polega na tym, że przemierzamy różne trasy górskie i miasteczka, unikając ludzi, unikając różnych przedmiotów, na które trafiają. I Yeti chce zbierać przedmioty, których mu brakuje w jego domu. Kolejny przykład zaprojektowany przez Aleksandrę Olszewską, Magdalenę Zych i Olgę Szubiak to gra, która dzieje się w zaświatach. Możemy uratować
swojego partnera lub partnerkę po tym, jak w czasie ślubu jedno zmarło i poszło, no jak widać, do meksykańskich zaświatów. Następne zadanie, tym razem już praca zupełnie indywidualna, polegało na stworzeniu interaktywnej wersji baśni, jednej z baśni braci Grimm lub Perrault, ale zadanie polegało na przedstawieniu tej baśni bez używania słów, ponieważ w świecie, w którym właściwie aplikacje i gry kupują wszyscy z całego świata z jednego sklepu, bardzo istotne dla niezależnych projektantów stała się lokalizacja, czyli przetłumaczenie interfejsu i samej gry. Jest to o tyle trudne, że zwyczajnie dużo kosztuje, tak, przetłumaczenie na, nie wiem, na 30-40 języków, a w niektórych krajach wersja angielska zupełnie nie będzie się sprzedawać, dlatego bardzo ciekawym rozwiązaniem jest opowiadanie historii z jak najmniejszą ilością tekstów do przetłumaczenia i z interfejsem, który nie wymaga tłumaczenia. Dlatego właśnie to zadanie zabraniało używania słów. I tutaj mamy przykład zaprojektowany przez Justynę Maślankę. Jest to baśń Knyp z czubskiem Charlesa Perrault. I tutaj chodząc po tych dwóch zamkach poznajemy obydwie postaci, główne postacie baśni. Klikając odpowiednie przedmioty widzimy, co dzieje się w danym zamku, w danym miejscu, na danym etapie rozwoju tej postaci i w ten sposób sami odkrywamy historię. Tu oczywiście nie mamy jeszcze audio, wiele rzeczy brakuje. To właściwie jest na razie prototyp. Nie wszystko jeszcze działa, nie wszystko jest skończone, ale to nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby przetestować różne możliwości, zobaczyć, jak działają jakieś rozwiązania. Kolejny przykład to bajka braci Grimm o tym, co wyruszył, by nauczyć się bać. I tutaj rozwiązanie już na telefon, pionowe, zupełnie inne niż poprzednie, ale ta sama zasada, bajka bez żadnych słów, również bez lektora, bez narracji. Tu oczywiście również audio jeszcze nie jest zrobione, jeszcze kilka rzeczy jest do dopracowania. I na koniec dodatek do dyplomu zaprojektowany przez Paulinę Derecką do książki, którą zaprojektowała pod okiem profesora Macieja Buszewicza, Tyrmand, Zły Tyrmanda i do aplikacji został stworzony taki krótki filmik promocyjny, którym zakończę prezentację.